Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Witam Was dzisiaj znowu z mojej kuchni i witam Was świątecznie, dlatego że zakończył się tegoroczny Ramadan i jesteśmy właśnie w trakcie 3-dniowych świąt kończących Ramadan, które w Turcji nazywają się Ramazan Bayramı albo Şeker Bayramı. I Şeker Bayramı można przetłumaczyć dosłownie jako święto słodyczy, święto cukru. No właśnie. Bo jaki deser króluje na tureckich stołach podczas tego święta? Oczywiście baklawa. Baklawa to deser, który jest okropnie słodki i potwornie tłusty, więc jeżeli szukacie jakiegoś deseru fit, to nie jest film dla Was, gdyż baklawy absolutnie nie można odchudzać. To by była profanacja, więc o tym pamiętajcie. Prosicie mnie o przepis na domową baklawę już od dawna w komentarzach pod różnymi filmami. No i stwierdziłam, że skoro mamy taką okazję, no to czemu nie? Należałoby w końcu taki film nagrać. Z tym, że jest jeden malutki problem. Tak się składa, że ja nigdy nie robiłam sama baklawy w domu. Zawsze kupujemy baklawę gotową z cukierni od osób, które się na tym znają. Ja się tego nigdy nie podjęłam, więc no tak do końca na tą chwilę nie wiem, czy to będzie przepis, z którego będziecie mogli skorzystać, czy nie. Sami w trakcie zobaczymy, czy to się uda. Oczywiście poszłam trochę na łatwiznę, nie będziemy przygotowywać sami ciasta od podstaw, tylko będziemy używać ciasta gotowego, ciasta jufka. Ja mam takie ciasto, to jest jufka typowo właśnie do baklawy, bardzo cieniutka, w tej paczce mam 800 gramów i takie ciasto możecie znaleźć w Polsce pod nazwą ciasto filo. No dobrze, a co poza tym ciastem jest potrzebne, już Wam pokazuję. To są wszystkie składniki, których będziemy potrzebować. Tak jak mówiłam, ciasto jufka, ja mam 800 gramów tego ciasta, zmielone orzechy włoskie, tu jest około 250 gramów, 220 gramów roztopionego masła i będziemy gotować też sherbet, czyli syrop. I do syropu potrzebujemy 4 szklanki wody, 3 szklanki cukru i kawałek cytryny. I chciałam tylko zaznaczyć, że w Turcji te szklanki są mniejsze, nie mają 250 ml, tylko 200 i ja właśnie takiej szklanki używam do odmierzania. No dobrze, to zabieramy się do pracy. Jufka wysycha, robi się twarda, więc trzeba działać szybko. Mam tutaj taką uszykowaną blaszkę, przycięłam sobie tą jufkę do jej kształtu. Blaszka jest posmarowana odrobiną tłuszczu i teraz pojedynczo układamy warstwy, połowę z tych warstw, które tutaj mamy, mniej więcej. Ok. Mam pierwszą warstwę. I teraz bez smarowania niczym. Na razie tłuszczu nie polewamy. Połowa z tego ciasta pojedynczo po kolei układamy. Po to, żeby to nie była taka sklejona jedna masa, tylko żeby nabrało trochę delikatności. Teraz jak Wam się będzie rwało, to już nic się nie stanie. Ważne było, żeby tylko ta pierwsza warstwa się nie podarła. Dobrze, myślę, że jest mniej więcej połowa. Ok. I teraz dopiero jak już połowę ciasta ułożyliśmy, to polewamy odrobiną tego roztopionego masła. Ale dosłownie tak kropimy. Dobrze. I na to wysypujemy orzechy. Zostawiamy trochę do posypania później na wierzch do dekoracji. Dobrze, teraz jedziemy dalej z układaniem następnych warstw, z tym, że teraz każdą warstwę będziemy odrobinę natłuszczać, kropić tak lekko tłuszczem, zaraz zobaczycie.
tej podstawy nie natłuszczaliśmy, żeby ona była taka bardziej stabilna, a góra dzięki temu, że będziemy każdą warstwę natłuszczać, będzie bardziej taka puszysta i chrupiąca. Jeżeli macie też takie cienkie ciasto jak ja i złapie Wam się po 2, po 3, to też się aż tak nie przejmujcie, nie? Spokojnie, może być i po 2 i po 3. I zobaczcie, kropimy lekko. Zastyga to masło. Hop. Troszeczkę kropimy dosłownie. Ok. I jedziemy dalej. Się chwyciła akurat ładnie jedna warstwa. Hops. Znowu troszeczkę kropimy. Pac. Po troszeczku. Dobra. Ostatnie dosłownie warstwy. Hop. Hops. Okej. I ostatnia warstwa. Mamy wszystkie warstwy i teraz wylewamy połowę tego masła, która nam tutaj została w rondelku. Mniej więcej. Może ja po prostu tak obficie bardziej sobie posmaruję. Dobra, na razie tak. W tym czasie włączamy sobie piekarnik na 180 stopni. Teraz najtrudniejsze, krojenie. Najpierw próbujemy te brzegi wepchnąć do środka. Dobra, niech tak będzie. Teraz próbujemy kroić. Nie wiem, czy dam radę. Uszykujcie sobie do tego dobry nóż. No, krojenie jest bardzo trudne. Zawołałam Nuriego, ale wszystko się przykleja do ręki, nie ma jak tego trzymać, ja nie wiem jak to kroić. Moi drodzy, nie będzie to najpiękniejsza baklawa na świecie. Polecam Wam jednak kroić, zanim polejecie jakimkolwiek tłuszczem. Ja robiłam tak, jak widziałam na przepisie w internecie, ale to był głupi pomysł, bo to masło się przyklejało mi do palców. Dobra. Troszkę. Dobrze. Do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na około 30-40 minut, aż się zarumieni. Powiem Wam, że okazało się to trudniejsze niż myślałam. To znaczy nie, no wiedziałam, że będzie trudno i że na pewno coś zrobię nie tak. Chociaż kierowałam się tym, co znalazłam sama w internecie, no ale mogłam pomyśleć o tym, że lepiej jednak by było najpierw pokroić tą baklawę, a dopiero później polać jakimkolwiek tłuszczem. Bo przecież trzeba to ciasto jednak przytrzymać do krojenia, a z tym tłuszczem to się przyklejało do palców i się wszystko rozwalało, więc no może tak jednak spróbujcie. Najpierw pokroić, a dopiero później polać tłuszczem. Wstawiałam do piekarnika, no i zobaczymy, co z tego będzie. Za chwilę zaczniemy przygotowywać syrop. Ale nie będzie to najpiękniejsza baklawa na świecie. Mam nadzieję, że chociaż będzie smaczna. Wsypujemy do garnka cukier. Zalewamy wodą. I wstawiamy na ogień. Cukier się rozpuścił. Teraz czekamy, aż się zagotuje. Powoli zaczęło się gotować.
Więc wrzucamy teraz plasterek cytryny i gotujemy na małym ogniu około 10-15 minut. I zalewamy teraz jeszcze gorącą baklawę gorącym syropem, a później czekamy jakieś 2-3 godziny, aż baklawa wchłonie cały syrop. Ok, minęły już jakieś 3 godziny, może trochę ponad. Idziemy zobaczyć, jak tam moja baklawa. I co, baklawa gotowa? A co tu się stało? Może najpierw mi powiedz? Gdzie? No, tutaj. Co to za dziura? Chciałem smakować i próbować, no. Troszeczkę. Tak się prezentuje nasza baklawa. Posypałam trochę orzechami. No i próbujemy. No to ty próbuj, ja wiem już. Ręką, nie będziemy się bawić w widelce. O, rupiące. Fajnie. Ale słodkie. No, w końcu to jest baklawa, deser, no. Co? Ja próbuję tego jeszcze. Masz trzymaj. Widać? Idzie test. Super. Ja mam pełno między zębami na pewno. Słuchajcie, nie jest to łatwy deser. Łatwo można go zepsuć. Ja go więcej robić nie będę. Już od tej pory chyba będziemy jednak kupować gotowe. Więc wskazówki dla Was, jak już teraz wiem co i jak. Pamiętajcie, że baklawa musi się bardzo dobrze upiec. Pamiętajcie, żeby nie nalać za dużo syropu. Poczekajcie, aż cały ten syrop się wchłonie. No i tyle, no. I za dużo się nie starajcie. Im więcej się będziecie starać, tym będzie gorzej. Po prostu. Jeżeli ktoś z Was się odważy i spróbuje odtworzyć ten przepis, to koniecznie oczywiście róbcie fotki, wrzucajcie na Instagram i oznaczajcie mnie, wtedy będę mogła zobaczyć, jak Wam się udało i będę mogła to udostępnić u siebie. Linki do moich mediów społecznościowych są w opisie pod filmem. W przypiętym komentarzu też jest cały przepis. No a że oglądacie to w sobotę, czyli jeszcze trwają święta, no to może byśmy jakieś życzenia na święta złożyli? I Bayramlar po turecku się mówi. Wszystkiego najsłodszego na te święta. Do zobaczenia za tydzień. Görüşürüz.